trwającej pandemii koronawirusa zdecydowaliśmy się na wyjazd do Rzymu. Było wiele miesięcy planowany, a jej planowanie to nie obyło się bez niespodzianek. Odwołany był nasz lot powrotny z Neapolu do Berlina i wtedy zdecydowaliśmy, że zaryzykujemy i tak naprawdę spróbujemy wyjechać na jeszcze dłużej. Do ostatniego momentu nie byliśmy pewni, czy granice będą zamknięte i do ostatniego momentu też, prawie ostatniego momentu, Agnieszka nie wiedziała, gdzie jedziemy i na jak długo. Przeszliśmy przez kontrolę w reżimie sanitarnym i czekamy na lotnisko. Sam lot był dla Agnieszki nowym doświadczeniem. Po tym, jak wylądowaliśmy na lotnisku w Ciampino, jednym z 2 lotnisk obsługujących Rzym, pojechaliśmy z autobusem na dworzec główny. Dotarliśmy do Rzymu. Jesteśmy na placu 500. Jesteśmy na Forum Romanum. Forum Romanum znajduje się między 2 wzgórzami i w czasach starożytnego Rzymu było to centrum życia towarzyskiego i politycznego. Poza handlem odbywały się tu publiczne przemowy, skazania i triumfy, czyli nagrodzenie wodza, który doprowadził Rzymian do zwycięstwa w wojnie. Dotarliśmy przed Koloseum. Jesteś śledzona, bo teraz idziemy na fontannę. W Rzymie przed wejściem do wielu miejsc mierzona była na przykład temperatura, tak żeby wpuszczać jedynie osoby potencjalnie zdrowe. Taka sytuacja spotkała nas na przykład w Koloseum. Tylko termometr tam był ustawiony trochę na słońcu, słońce się obniżyło i już świecił na ten termometr. Była to taka kamera, do której się podchodziło i pokazywała jaką ma się temperaturę. I byliśmy zdziwieni, bo wcześniej też mieliśmy mierzoną temperaturę, ale jak doszliśmy do Koloseum, to termometry pokazywały jakieś 38, 39 stopni. I co ciekawe, też osoby przed nami stały i miały ochłonąć w cieniu, aż ich temperatura spadnie do dopuszczalnej. Kiedy zebrało się już tak z 6 osób, to sam ochroniarz podszedł do tego urządzenia i okazało się, że on też ma temperaturę. No, przestawili potem ten miernik w cień, no i po paru minutach, jak sam miernik pewnie ostygnął, czy słońce przestało przeszkadzać w pomiarze, udało nam się wejść. Gdzie jesteśmy? W Koloseum. Maseczka po Maseczka. 10. pomiarze temperatury. Pocieszyło mnie to, że nie byliśmy. Że masa ludzi tam była jeszcze, no. W środku czekała na nas bardzo ciekawa wystawa o tym, jak Koloseum z biegiem lat zmieniało swoją rolę. Od początkowych walk gladiatorów odbywających się tam przez mieszkania i warsztaty średniowiecznej ludności, aż do planów budowy kościoła w środku Koloseum. I tu zaczyna się nasze mieszkanko. I my na dole mamy kuchnię. Dalej mamy nasz pokój. I malutką łazienkę. I tu jest Filip. Cześć. Idziemy właśnie po placu Świętego Piotra. I słońce nas parzy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na wzgórzu z widokiem na Rzym. Takie widoki w Rzymie można oglądać z niejednego miejsca.
wieku powstało tu mauzoleum cesarza Hadriana, które po niespełna 300 latach zostało przekształcone w fort. W XIV wieku fort został rozbudowany, połączony z Watykanem i w ten sposób stał się papieskim zamkiem, stojącym w tym miejscu do dziś. Z połączenia z Watykanem skorzystał papież Klemens VII. Gdy Święte Cesarstwo Rzymskie zrabowało Rzym, w zamku papież pozostał przez 6 miesięcy. A tędy papież miał możliwość ucieczki z Watykanu do Castel San Angel. Codziennie przechodzimy pod tym. Nie tędy, tam na dole. Zwyczaj wrzucania monet do fontanny Trevi ma swoje początki w przewodnikach turystycznych z drugiej połowy XIX wieku. Początkowo zwyczaj odnosił się do picia wody z fontanny. Dzisiejsza wersja mówi, że rzut monetą prawą ręką przez lewe ramię powinien zapewnić powrót do Rzymu. Nie mam pojęcia. Mówisz, że filmy oddają bardziej niż zdjęcia? Tak mi się wydaje. Tu mamy rzeczkę. Tybr. Mamy Sąd Najwyższy, chyba. Rzym zachwyca swoją monumentalnością. Starożytna zabudowa miesza się tu ze współczesną metropolią. Klimat śródziemnomorski sprawia, że parki wyglądają tu zupełnie inaczej, a latem można usłyszeć cykady. Podczas spaceru brzegiem Tybru zauważyliśmy pewne zwierzę. Nie wiedzieliśmy, co to za gatunek, więc nazwaliśmy go z niewiedzy boberkiem. Gdzie chodzą normalni ludzie? Gdzie chodzi Agnieszka? Largo di Torre Argentina to plac znajdujący się w centrum Rzymu. Znajdują się na nim nie tylko ruiny 4 świątyń oraz miejsce brutalnego morderstwa Juliusza Cezara. W ruinach jednej ze świątyń istnieje dziś tak zwane kocie sanktuarium, które w praktyce jest schroniskiem dla kotów i zajmują się tymi biegającymi wolno po okolicy, a specjalną troską otaczają te z niepełnosprawnościami. Takiego kota można adoptować na odległość, wpłacając pieniądze na jego utrzymanie. Tak, przechodzimy przez ulicę Głosi. Spytacie, jak to? No jak nic nie jedzie, to Chyba, że jesteś rowerem. Rowerów nie dotyczą żadne zasady. Chodzimy obok schodów hiszpańskich, które niestety mieliśmy okazję odwiedzić tylko jak tu zajechaliśmy tydzień temu. Przyszliśmy na śniadanie przed odjazdem do Neapolu. Mamy jeszcze trochę czasu przed wyjazdem, więc podskoczyliśmy sobie do fontanny Trevi. Tak tylko raz ją odwiedziliśmy. Ludzi było... No nie było dużo jak na fontannę Trevi. Było dużo jak na koronawirusową fontannę Trevi. Więc teraz obstawiam, że będzie pusto. Albo prawie pusto. Jesteśmy przed dworcem głównym w Rzymie, Roma Termini tak zwane. Jest to drugi największy dworzec w Europie. Jak widać, kończy się tu wiele linii autobusowych i kolejowych. Teraz szukajmy naszego. Siedzimy już w pociągu. Chyba ten jedzie do Neapolu. Na siedzeniach
można siedzieć co drugie miejsce na skos. Nie musimy walizek na górę wkładać. W ten oto sposób dotarliśmy do kolejnego celu naszej podróży, czyli Neapolu, ojczyzny pizzy skrytej w cieniu Wezuwiusza.